Cześć wszystkim, ja jestem Monika, a to kanał Pandastic Art. Od koncertu Shona Mendesa w Polsce minęło już sporo czasu, bo około 1,5 miesiąca. Ale ja dalej tym żyję, często wracam do filmików, które nagrałam w trakcie tego koncertu. No a TikToki, które mi się wyświetlają, czy wpisy na Xie, no też robią swoje. Dlatego stwierdziłam, że chciałabym mieć namacalną pamiątkę po tym koncercie, ze względu na to, że to był pierwszy koncert w moim życiu. I to tak cudownego artysty, jakim jest Sean, którego bardzo cenię i słucham od ponad 10 lat, więc stwierdziłam, że chcę zrobić ramkę, żeby mieć namacalną pamiątkę z tego wydarzenia. Wiadomo, mam zdjęcia w telefonie, jednakże to nie jest to samo, jeśli je wydrukujemy i gdzieś umieścimy, żeby mieć je na wyciągnięcie ręki. Także wraz z innymi gadżetami, bo na przykład kupiłam paszport, który oferował Sean Access. Chcę je właśnie zmieścić w jednym wspólnym miejscu, które będzie na pewno blisko mojego serca, ale także gdzieś w moim pokoju, żeby cały czas pamiętać o tym, że spełniłam największe marzenie swojego życia, czyli usłyszeć i zobaczyć Shona Mendesa na żywo. Więc jeśli chodzi o ramkę, mam taką z Action, nie pamiętam ile ona kosztowała, ale ma 40 na 50 cm i jest w takim kolorze, mniej więcej jak moje biurko, wszystkie meble mam w pokoju w tym kolorze. Mogłam wziąć czarną, ale żadna mi się nie podobała. Nie chciałam, żeby one też były takie masywne, więc padło na taką. I zapewne no nie będzie na niej szkła, aczkolwiek zobaczę, jak mi się uda poprzyklejać wszystko, co chcę, żeby się na nie znalazło. Do tego wydrukowałam sobie w Rossmanie zdjęcia. Tutaj mamy, sądzę, że ulubione zdjęcie wszystkich z Krakowa, czyli zdjęcie chyba zrobione przez Tomasa, ale nie jestem pewna. O nie pamiętam, ale właśnie na Tauronie przed koncertem. Jest przecudowne. I to jest zdjęcie jakby wykonane przeze mnie w trakcie nagrywania. I Call Me The Lulu, ale ja sądzę, że on się na mnie patrzył i tak sobie będę mówić. I to jest w trakcie Lost in Japan. Nie wiem, czyje jest to zdjęcie niestety. Wiem, że je miałam zapisane w galerii, jak Sean padł przed nami na kolana na There's Nothing Holding Back. Sądzę, że to jest zdjęcie bardzo sentymentalne dla Krakowa, ze względu na to, że przed nikim innym nie padł na kolana. I sądzę, że po prostu to był też dla niego wzruszający moment i taki, wiecie, że on faktycznie to zrobił i że my go dalej kochamy. Dalej mam 3 zdjęcia w Polaroidach. Chyba tak to się nazywa. To jest zdjęcie z mojej i cioci, jak wyszłyśmy ode mnie z mieszkania jak jechałyśmy na koncert. To jest mój cały outfit, a ciocia miała projektowaną przeze mnie koszulkę, którą możecie kupić u mnie na Instagramie w cenie 120 zł. 100% bawełny i haft w dowolnym kolorze, polecam. No i tutaj z dziewczynami z Kisses from Poland, Stitches and Bitches Club. Uwielbiam je. Cieszę się, że je poznałam, bo dzięki nim w sumie założyłam ten kanał, więc możemy wszystko im zawdzięczać. Tutaj zdjęcie z Heinerem. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to imię. Obawiam się, że nie. To jest z dnia koncertu, jak poszłam w południe po merch, to go spotkałam i odważyłam się zagadać, co było dla mnie po prostu największym osiągnięciem tego dnia, że nagle mi zniknęła bariera społeczna, językowa i mam to zdjęcie. Heiner jest przecudownym człowiekiem, takim uśmiechniętym słodziakiem, więc na pewno musiało się to znaleźć tutaj. Jeszcze zdjęcie, to, które było dodane na story Shona przed koncertem w Krakowie stricte, od czego się zaczął fenomen czerwonej bluzy. To też jest zdjęcie wykonane przeze mnie w trakcie nagrywania, to jest akurat billboard, no ale Cowboy Sean musiał być uwzględniony, jakby umówmy się, no musiał. I ostatnią rzeczą związaną z koncertem w Krakowie jest plakat z Kisses from Poland. I jeśli byliście na koncercie, to dajcie znać, czy braliście udział w ogóle w akcji. I może wam się gdzieś przywinął ten plakat, gdzieś tam, gdzieś hen. Plakat jest mojego autorstwa, więc jestem po prostu bardzo szczęśliwa ze względu na to, że to był mój pierwszy koncert ogólnie w życiu. Przy okazji to był pierwszy koncert Shona. To był koncert Shona, to jest najważniejsze. I jeszcze mogłam wziąć udział
w akcji, która jakby no była dla niego poniekąd, tak? Więc jestem bardzo dumna, bardzo mi się podoba ten plakat, jest taki, wiecie, wiadomo o co chodzi w tej akcji, więc no musiał się tutaj znaleźć. I 3 rzeczy związane z koncertem w Londynie, na którym mnie nie było, ale była za to Oliwka, Menda Cornichona. I mam tutaj jej podpisy z tablicy, która tam była. Ja sobie je po prostu wytnę pewnie i to sobie gdzieś tam przykleję. Wiecie, jakoś tak. Agarnę i Stitches and Bitches to jest nasza nazwa grupy, więc to też się musi tu znaleźć. I ostatnią rzeczą, którą mam ze zdjęć, to jest family photo, ze względu na to, że Oliwka miała barierki w Londynie i zadzwoniła do nas na Ruin, żebyśmy pooglądały Shona. Więc tutaj na tym telefonie, w tym miejscu jestem ja, więc tak i Sean faktycznie popatrzył nam w ten telefon, więc w sumie słodko. Pewnie on sobie nie zdaje z tego sprawy, o co tam chodziło, ale to, że mamy zdjęcie jakby takie, że ktoś tam gdzieś nas złapał w swoim nagraniu czy zdjęciu. Z takich dodatkowych rzeczy, które chcę dodać na tą tablicę, jest na pewno paszport, czyli ten paszport koncertowy, który można było sobie zakupić na stronie Shona, na aplikacji i zbierać stempelki. On jest w ogóle bardzo mięciutki, tylko się zastanawiam, jak go dodać, czy tak, czy w jakiś inny sposób otworzyć, na przykład tak, zobaczę. Ambitnie, żeby mieć, żeby nie mówili, że nie mam 2 konfetti. Aczkolwiek ja byłam w A11 w 9 rzędzie, więc to, że to konfetti w ogóle do mnie doleciało, to sądzę, że to jest dużo. Papierek z Kisses from Poland i papierek z akcji z flagą na YYY. Do tego mam naklejki od Nako. Jakby podlinkuję wam ją w opisie. Jeśli chodzi o koncert, to i była akcja wymiany bransoletek. Ja zrobiłam 25 bransoletek, zostały mi te. Się dziwię, że nikt nie zgarnął tej, ona jest przepiękna. Look Up at the Stars. I ja ją zostawię, właśnie dam na tablicę, bo jest przepiękna, patrzcie na nią. No przepiękna, ludzie, jakby gdzie wy byliście? Więc sobie ją zostawię. Ale jeszcze właśnie zostały mi takie jak The Mountain. Ona jest duża, więc w sumie jakby rozumiem, że nikt nigdy jej nie wziął. Stitches ze srebrnymi literkami. Senorita. In My Blood i In Between. Więc jakbyście chcieli którąś z tych bransoletek, albo żebym wam zrobiła, bo też dziewczynom robiłam bransoletki po koncercie, to możecie napisać do mnie na Instagramie, na pewno wam zrobię. A jeśli chodzi o bransoletki, które ja dostałam, to pierwszą bransoletką, którą dostałam jest Understand, którą dostałam razem z okularami. Jak zamawiam okulary, które wam zaraz pokażę, to jako gratis dostałam właśnie taką bransoletkę. Pierwszą bransoletką, którą dostałam od znajomych, od Ani. Ania jest tutaj gdzieś tam na zdjęciu. No, od Ani to Lost in Japan. Dostałam ją w poniedziałek przed koncertem. No i później w poniedziałek przed koncertem też dostałam taką On the Road Again z taką gitarką, więc ona mi na pewno pójdzie na tablicę. No i później ciężko mi powiedzieć, które po kolei dostawałam i w ogóle, ale mam na pewno O Cecilia od Gabi, czyli też właśnie jednej z tych lasek. Chodziłyśmy z dziewczynami promować te Kisses from Poland i moją zagrywką było to, że podchodziłam do ludzi, którzy mieli bransoletki, czy nie chcą się wymienić i sobie wziąć papierków do sektora. Roses z kwiatkami, to od Kai. Takie Perfectly Wrong na bordowych koralikach. Lost in Japan z motylkami na bogato. Nervous i I Love Shawn Mendes. To są te 2 bransoletki, dostałam od dziewczyny, z którą się właśnie wymieniałam po koncercie, więc mogę z wami się jeszcze wymienić jak coś. Mercy i Wonder. I jeszcze mam I Love Shawn Mendes
I to jest bransoletka, którą się wymieniłam z dziewczyną pod Tauronem, jak już wychodziliśmy i szłam na tramwaj i narzekałam do cioci, że parę bransoletek mi zostało i ona tak, słyszałam, że ona tak słucha, w sensie widziałam, że ona tak słucha i tak się odwróciła, aż się zapytała, czy nie chce się wymienić. Ja powiedziałam, że tak, że spoko. I się wymieniłyśmy już po koncercie, więc uroczo. No i do tego mam mój wianek. Zobaczymy, czy się ogarnie. W ogóle to jest wianek z temu, z jakieś chyba 15 zł. Polecam, bardzo, bardzo ładnie wyglądał. Okulary On the Road Again od tej dziewczyny, o której wam mówiłam wcześniej. To bym chciała, żeby były na środku, ale zobaczę, jak mi wyjdzie z przypinaniem. I do tego kupiłam ostatnio takie klamerki, żeby sobie przypiąć na jakimś sznurku. Zobaczę. No i mam jeszcze bransoletkę, którą mamy wspólne z dziewczynami właśnie z Kisses from Poland, z którymi mam zdjęcie wspólne. Robiłam takie, żebyśmy miały matching, więc ona też na pewno poleci na tablicę. Więc tutaj mamy wszystko, co bym chciała wrzucić. Wiadomo, wszystkich bransoletek nie będę wrzucać, więc zaraz zobaczymy, jak to ogarnę. Na bogramki chciałabym zrobić taką właśnie gitarę. Tutaj mam wydrukowany już wzór i chciałabym ją zrobić jakby rurek papierowych. Widziałam ten wzór i ogólnie tą pracę na TikToku jednej dziewczyny, więc podlinkuję wam tego TikToka w opisie. Bo jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie. Ale no mam nadzieję, że wyjdzie, bo to będzie fajne, takie nieprzytłaczające, bo to będzie tylko ten kontur. A no jednak bądź co bądź, no on się bardzo kojarzy z gitarą. Więc wish me luck. Idę robić. Mam właśnie tutaj jakąś starą gazetę, patyczki, na których będę zawijała klej. Klej taki w płynie. Gdzieś jeszcze poszukam, powinna mieć w sztywcie. I nożyczki, wiadomo, i zobaczę, czy wyjdzie. Mam nadzieję, bo jestem troszeczkę zajarana tym pomysłem, ale nigdy czegoś takiego nie robiłam. Kiedyś chciałam bardzo, bo to papierowa wiklina czy coś tam, więc piękne rzeczy z tego można zrobić, ale jakoś nigdy mi nie było z tym po drodze i jakoś się właśnie rozmijałam.
się prezentuje skończona ramka. O! Jest ogromna, ma 40 na 50 cm. Tutaj z boku jest... O! Chyba widzicie. Nie chcę, żeby się wam światło odbijało. Więc tak wygląda ta ramka. Tutaj wzdłuż zrobiłam ramki z każdej strony. Taką ramkę z czerwonej wstążki ze względu na to, że zostawiałam zbyt dużo miejsca pomiędzy ramką tą drewnianą, a gdzie doklejałam zdjęcia, bo nie chciałam ich właśnie doklejać od krawędzi, żeby się nie okazało, że Seanowi uciął głowę, ale miałam po prostu złe wyobrażenie na temat tej ramki, jak te zdjęcia się będą układać. Ona jest dosłownie przyklejona tylko na rogach, ale moim zdaniem świetnie wygląda, też dopełnia tak całość, ze względu na to, że to jest wszystko ułożone w jednej i tej samej kolorystyce praktycznie. O, człowiek się jeszcze musi nauczyć. Bo to jest tak, wiecie, czerwono-czarne, z jakimiś takimi jaśniejszymi elementami. Dokleiłam też okulary, które kupiłam na tą okazję, bądź co będzie na koncercie ich nie miałam, ale jednak mają na sobie nazwę trasy, więc tak, ta gitara też świetnie będzie wyglądać, bo ona jest taka, wiecie, wystaje poza tą ramkę. Naprawdę jestem zadowolona z tego, jak wyszło, naprawdę cieszę się, że mogę tutaj dodać zdjęcie z moimi dziewczynami, z moją ciocią, z którą spędziłam świetny czas na tym koncercie, z Heinerem. Ogólnie zdjęcia Seana do tej pory nie wierzę, że mam na telefonie, a w tym momencie już będę miała w pokoju namacalnie zdjęcia Seana, które ja zrobiłam, bo często jak robię jakieś projekty graficzne, czy to jakieś okładki książek na Wattpada, czy coś, zawsze szukałam tych zdjęć na Pinterestie, a teraz się okazuje, że ja je mam normalnie, w swoim własnym telefonie, w swoim własnym pokoju. I to jest dla mnie coś niebywałego. Dajcie znać, czy byliście na koncercie? Czy lubicie robić właśnie takie pamiątki z koncertu, bo wiem, na TikToku mi się wyświetla, że dużo osób takie rzeczy robi. I tak, i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tutaj pewnie gdzieś wstawię jeszcze, jak wygląda ta ramka na ścianie. Zapewne będziecie ją gdzieś tutaj może widzieć, bo ona będzie tutaj dosłownie obok mnie wisieć. A jak nie całą, to pewnie gitara będzie wystawać. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje inne media społecznościowe, takie jak TikTok czy Instagram. No i zachęcam do subskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, zostawienia komentarza i polubienia tego filmu.